Dobra, przystępujemy do wymiany końcówki drążka kierowniczego. Teraz, żeby wymienić, tu musimy wszystko ładnie wyczyścić z tego syfu. Spryskać sobie jakimś odrdzewiaczem. Weźmiemy sobie trzynasteczkę i poluzujemy sobie tu górę. Tu klucz 16. Też luzujemy. Możemy sobie już odkręcić. Zakręcamy tą 13 z góry. Zakręcamy tą 13 z góry. I tu wyciągamy tą śrubkę. Oczywiście nakrętkę zakręcamy. Tutaj jest śruba taka, później pokażę, jak tutaj wchodzi, to się zabezpiecza. Bierzemy 18 oraz 22 i sobie luzujemy kontrę. Mamy już zluzowaną kontrę. Odkręcamy całą końcówkę. Odkręcamy, nie liczymy żadnych zwojów ani nic takiego, tylko robimy tak. Dobra, Dobra, końcówki drążka mniej więcej trzeba ustawić, żeby były mniej więcej do zbieżności, żeby na tą zbieżność jakoś dojechać można było. Trzeba ustawić mniej więcej końcówki drążka, żeby były w starej pozycji. I tu mamy mniej więcej na długość, mamy to samo. Jak przyłożymy do siebie, no to ta nakrętka jest mniej więcej w tej samej. Zawsze, ale to zawsze po wymianie końcówki drążka, nieważne czy jedna czy dwa, ja to wymieniam parami zawsze, lewą i prawą stronę. Zawsze, ale to zawsze jadę na zbieżność. I to najlepiej, jak wymienia się te końcówki, to umówić się od razu na zbieżność, żeby jak najkrócej jeździć, tak jakby bez ustawionej zbieżności. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz, żeby sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Tutaj są wcięcia na tą śrubę, co tutaj tak wchodzi do trzymania. I jak widać, one są troszeczkę w innych położeniach, tak jakby nowa przychodzi i nie jest ustawiona. Na to jest sposób. Tutaj mamy wycięcie na imbus. Wsadzamy imbus i sobie po prostu przekręcamy i porównujemy, czy one wyglądają
tak samo. Tu widzę, że jest mniej więcej to samo. Znowu sprawdzam długość. Czy ustawione jest w miarę równo. Dla pewności, żeby już mieć to mniej więcej ustawione. Dobra, ja sobie zawsze tu delikatnie, ale to naprawdę jest delikatnie, przesmaruję ten gwint. I wkręcam nową końcówkę. Kręcam cały czas patrzę na tą nakrętkę kontrującą, czy ona też mi się obraca. Razem z tą końcówką. O, już widzę, że już widzę, że ona się oparła. Skoro się oparła, to znaczy, że mogę ją skontrolować. Biorę klucz 19. Biorę klucz 19 oraz 22. I kontruję. Już mam przygotowaną do montażu. Czego? Musimy sobie wcisnąć tutaj. Ja to ogólnie w aluminium się nie puka, ale delikatnie się puknie, to się nic nie stanie. Wsadzamy teraz tą śrubkę tutaj. Łapiemy tu. Bierzemy. Kręcamy tu śrubkę od góry. Bierzemy klucz i wkręcamy. I wkręcamy śrubkę. Ręką poprawiamy z góry. Wkręcamy. Tu dokręcamy i mamy przykręcone.